O. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzisiaj powrót do korzeni. Tak, i taki że powrót, a dwa spontaniczny live, bo przed chwilą nas taka ulewa zastała i musimy poczekać jeszcze chwilę, wszystko ustanie, więc postanowiliśmy się z Wami połączyć. Dajcie znać, czy widać nas dobrze i słychać. Podstawa. Powinno być, tak, ale dajcie znać. Dobra, mogę. Tak. Akurat Czekaj. łowię na tyczkę, dlatego mówiłem, że powróciłem do korzeni. Karpie na tyczkę. Jest grono fanów tej metody w Polsce na pewno. Chciałbym też pokazać wędkarzom, którzy tego nie próbowali. Być może obawiają się takiego sposobu wędkowania. A chciałbym pokazać, że to jest bardzo też skuteczna metoda połowu karpi, dająca wiele frajdy. To jest pierwsza ryba, jaka dzisiaj mi wzięła, więc zaraz postaram się ją podebrać. Poczekaj, Michał. Ale tak O, naprawdę, dobra. tak naprawdę niedawno zaczęliśmy łowić, nie? Tak, nie, no to jeden z pierwszych zarzutów, no bo nam ta burza nie dała łowić. Także jesteście świadkami mojej pierwszej ryby na tyczkę dłużej od 2019 roku, 20, jakoś tak. I to zobaczcie, jaka to jest ryba. Jest już blisko brzegu. Wow! O, nie trafiłem. Ja słyszałem, że masz dużą rybę, ale nie wiedziałem, że... Także 8 kg, myślę 7-8 na dzień dobry jest. Takie ryby na tyczkę. Adek, witam. Kacper, siemano. Widzę, że pogoda dopisuje, bynajmniej nie ma lampy. No wiesz co, to co przed chwilą było, zobaczcie co tu się dzieje. To wszystko jest poprzewracane, pochowane na cito. Takie ryby. Tak. Czekaj, Michał, staram się rozpiąć ten podbierak. No nic, na matę idziemy z nim, co? Tak. Także jak nie złowimy niczego do filmu, to przynajmniej wiedzcie, że coś się udało. O, Coś zaczepiłem? nie, no drzewo tylko, ale to pójdzie. Janusz Górnik, pozdrawiam. Słuchajcie, napiszcie, że nas dobrze widać i słychać, bo jeszcze nikt się nie odezwał w tym temacie. Pozdrawiamy, Januszu. Dobra, ryba jest bezpieczna na macie. O. Odczepiona. Dobra. To co, ja zaprezentuję może tą rybę. Czekaj, to Tak. wezmę na bok. Słychać, widać, Jacek. Zobaczcie, jaki piękny karp. Super ryba. Także wypuszczam go. Jak macie pytania, to śmiało. Czekaj. Jacek, pozdrowienia. Piotr Kołodziej, wszystko jest dobrze, pozdrawiam z Lubuskiego. Pozdrawiamy. Elwir Dziędziela, tyczka karpiowa to moje marzenie, a w piątek spełniłem się na wielkich linach, 19 sztuk, z czego 5 powyżej 2 kg. O jajku, to ja szczerze zazdroszczę takiego łowienia. Super. Piotr C, słychać ok, a rozdzielczość jest jaka jest. Nie jest to 4K, ale Adama i rybę widać. Pozdrawiam z Poznania. O Piotrze, 4K na żywo na YouTube to nie będzie chyba nigdy, bo te takie transmisje telefonowe to one są do 720p maksymalnie. Tak jak mówiłem, no połączyliśmy się tutaj ze względu na tą burzę, także myślę, że tutaj nie będziemy z Wami godzinę siedzieć, ale chwilę posiedzimy, więc jak macie jakieś pytania, coś chcecie się dowiedzieć, to śmiało się pytajcie. Ja przejdę tutaj z tej strony. Ja w międzyczasie będę musiał przygotować zestaw, bo niestety w Dobra. podbieraku ten karp skakał i przerwał żyłkę i ołów został tam w siatce. Kacper, ile czasu live będzie? Myślę, że około 30 minut. Może 40, zobaczymy. Co za syrena wyje. Nie wiem, może tutaj wyją jak i się dużego karpia złowi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może coś się stało. No może. No tutaj słuchajcie, No przed to nie chwilą dokładam- był Armagedon, No naprawdę, tak, musicie no. nam uwierzyć. Tutaj sprzęt cały leżał na ziemi, wszystko poprzykrywane, żeby nie zniszczyć. Dobra, szykuję zestaw, w międzyczasie mogę też
opowiadać. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to będę na te pytania odpowiadał. Czekaj, Kacper się zapytał, jak wrażenia pierwsze styczki po takiej długiej przerwie. Świetne, szczególnie jak biorą takie duże ryby. Jest super. Ziomek, kiedy jakieś łowisko w Wielkopolsce? Niestety nie wiemy. To wszystko jest dynamiczne. Piotr Miara, cześć, Preston szykuje jakieś nowości na jesień? Nawet gdybyśmy wiedzieli, to nie możemy powiedzieć. Uważnie obserwujcie fanpage. Darek się pyta, ile ważył ten konkursowy karp? Mnie się ostatnio ktoś zapytał na prywatnej wiadomości, ile ten karp ważył. Napisałem 1500-100-900. A ktoś taką odpowiedź dał, rzeczywiście. O, dobra, Adam, no powrócimy do pytań, jak zawiążesz. Słuchajcie, wykorzystuję gotowe zestawy dotyczki Prestona, ale troszkę je wzmacniam, bo w tych gotowych zestawach jest przypon na żyłce 0,17. Wydaje mi się, że to troszkę za cienki na te ryby. Zresztą widzicie, jakie tu ryby są. 4, 5, 6, 7, 8, 15. Dobrze, mogę dalej gadać, bo przepraszam, nie umiałem zebrać myśli. Także zestaw jest na 19, przypon był na 17, więc odciąłem ten przypon, ten haczyk, który tam był 12 haczyk. Wziąłem jeszcze mocniejszy, bo tam był XSH chyba, tak? A ja wziąłem XS02B, to jeszcze mocniejszy haczyk. No rozmiar 12, ale to już jest kawał haczyka, który świetnie daje radę. Takie ryby są, więc tu nie może być sprzęt delikatny. Ciężarki umieszczam bezpośrednio nad przyponem, znaczy przyponem, tego przyponu nie ma, ale tak jakby udaje, że jest przypon. O. Całe szczęście, jak gruntowałem zestaw, to sobie zaznaczyłem, ile tego zestawu potrzebuję, więc mam znaczniki na żyłce, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać u Michała w telefonie. No, tutaj mam znacznik na żyłce, więc taki mam grunt. Ustawię sobie grunt. Mniej więcej taki gruncik. Do tego dodam style żyłki i mogę łowić. Dzisiaj też pierwszy raz, tak jak wspomniałem, po długiej przerwie łowię tyczką, ale też jako jeden z pierwszych mam możliwość łowienia nową 6-metrową tyczką Duracarp 600. To jest taka budżetowa tyczka na początek, właśnie na łowiska specjalne, żeby spróbować. Widziałem, jak coś o tej wędce napisaliśmy, to część wędkarzy się śmiała, jak to tyczka 6 metrów, za krótka i tak dalej. Ja dzisiaj wziąłem ją nad wodę. Uwierzcie mi, to był, nie wiem, trzeci, może czwarte wstawienie zestawu, nastąpiło branie i złowiłem taką rybę. Więc być może w rzekach, gdzie dalej jest, nie wiem, jakiś kant, czy w kanałach, to będzie za krótka tyczka, natomiast na łowiska specjalne, żeby łowić właśnie tak blisko brzegu, to daje radę. Dobra. Kacper, a może kiedyś zawitacie na Pomorze? Byliśmy kiedyś na Pomorzu? Bo tam noga koło ciebie, to nie można mówić, że to jest Pomorze. Nie. Jakbyśmy do Malborka pojechali na noga, to w sumie już Pomorze. Na pewno zawitamy. Elwrych Dziędziela. Panie Adamie, jest Pan kopalnią wiedzy, stąd pytanie o poradnik, jak korzystać poprawnie z bocznego slotu i gumy przy połowie dużych ryb. No to może uda się to zaprezentować. O tym robimy dzisiejszy film, więc Tak. jak dzisiaj się nie uda, no to zapraszam na film. Mam nadzieję, że na filmie złowię jakąś rybę, żeby dopełnić ten instruktaż. Myślę, że tak. No. Jakby ja to jestem, Adam widzę jest bardzo spokojny. Ja to po tym, co tu przeżyliśmy, to jestem przerażony, nie? Ale udało się bez pioruna, nie wiem, w drzewo. No daleko był. No. Całe szczęście tu ciemno, a tam Idzie dobre. już niebieskie niebo idzie, także będzie dobrze. Słuchajcie, w międzyczasie tak, mamy kilkadziesiąt osób na live. Jeżeli nie zostawiliście jeszcze łapki w górę, to myślę, że to jest dobry moment na to. Grzyban, panie kamerzysta, obróć pan telefon o 180 stopni.
Niestety nie obrócę, bo jak obrócę, widzicie, to mamy zablokowaną transmisję. Ale Michał, ty obróciłeś o 90, a pan prosił o Nie. 180. A, to do góry nogami? Tak. Nie, to ciężko będzie. Przemek, Adam to jednak kompletny wędkarz. I na klasyka, i na metodę, i na tyczkę ogarnie. Pewnie niewielu wie o sukcesach Adama w Spawiku. Ja myślę, że wielu wie. Fishing with Ace, siemanko, cześć Tomek. Cześć. Ziomek, czemu szczyca Sidron nie jest już w produkcji? Nie wiemy. Tego nie wiemy, natomiast są nowe sztyce Monster Extreme, które myślę, że no nie wiem, czy to są do końca następcy, natomiast na pewno też są świetne sztyce w bardzo dobrej cenie. Piotrce, koledze chodziło, żeby kamerzysta siebie pokazał. Nie, no to pokazałem na samym początku. Przez przypadek. Borys się pyta, a łowi na spinning? Łowi. Słuchajcie, jak wejdziecie sobie do Adama na profil i przerzucicie sobie posty gdzieś tam, kiedy byliśmy na drużynie? Październik, listopad? No, Coś takiego. Okolice października, listopada, to tam możecie zobaczyć spinningowe ryby Adama. Grzyban, coś tam się chmurzy w tle. No, tak, i to mieliśmy nad głowami. no to tu było, to już poszło. Wieje mocno teraz za pleców, więc myślę, że to już jakby nie ma szans na powrót, ale było. Elwir Dziędziela, dziękuję, będę obserwował. Właśnie jak nie będzie pytań, to ja chciałbym wspomnieć o tej górze i o tej gumie i bocznym wyprowadzeniu, więc mogę trochę historii naopowiadać. Dobra, to poczekaj, przewiniemy No. do końca. Chyba że będą pytania, to będę odpowiadał, ale jak nie będzie, to mogę o tym parę słów powiedzieć. Kacper pisze, lepiej zadać pytanie, na co nie łowić. I cię pyta, czy karpiowanie kiedyś było. Byłeś kiedyś na siatce karpiowej? Nie, na siatce karpiowej nie byłem. Nie, kiedyś był taki plan, bo jak pracowałem w wędkarskim świecie, to tam Leszek Rutecki wpadał do redakcji i tak mieliśmy jakąś wspólną wyprawę zrobić, ale jakoś to się rozmyło i nigdy nie byłem na karpiach. O. Hej ho, 6 metrów tyczka starczy? No 6 metrów tyczka to jest wiadomo, że lepsza, dłuższa, nie? Natomiast do takiego łowienia, dlaczego nie? Jak macie możliwość łowienia pod nogami, blisko brzegu, to... Tak, tutaj akurat na tym łowisku jest metr głębokości, więc ta tyczka jest wystarczająca do takiego wędkowania. Pewnie jak ktoś chciałby startować w zawodach, no to warto się zaopatrzyć w dłuższą tyczkę. Natomiast no do takiego łowienia podstawowego albo jako taka mocniejsza tyczka, jak taka powiedzmy margin, to będzie świetny kij. Leon się pyta, gdzie łowicie i czy to jest płatne. Jesteśmy na komercji, łowisku Rusiec, jej pewnie jak większość komercji, płatne. Marcin Maszewski, cześć chłopaki. Siema Marcin. Cześć Marcinie. Paweł Kawczyński, siema. Dobra, i to na razie mamy wyczerpany komplet komentarzy, pytań i odpowiedzi. Więc poczekaj Adam, będziemy mogli zaraz o tym bocznym slocie pogadać. Jezus, wszystko jest mokre. Kamil Krygier, Adaś, możesz podpowiedzieć kto Ci robi szczytówki? Pamiętam, że kiedyś wspominałeś o jakimś chłopaku. No ja przeważnie używam fabrycznych szczytówek Prestona, natomiast jak chcę hybrydę albo mam jakąś uszkodzoną i zależy mi, żeby mieć hybrydę, no to do Tomka Drewniaka się zwracam i Tomek Drewniak robi takie szczytówki. Ale wiem też, że Piotrek Mołdoch robi, więc jest kilku. Bartek Kamiński też robi takie szczytówki, więc jest kilku ludzi, którzy naprawdę się na tym znają i robią to świetnie. Ale ja swoje mam od Tomka Drewniaka. Karol Górski. Panie Adamie, serdecznie prośba o film instruktażowy w zakresie połowu pellet feeder, naklejone białe robaki z peletem i zanętą. Dużo się od Pana nauczyłem, za co dziękuję. Pojechało, bracie, patrz. Tam weź na gumę. I możemy slot zaprezentować od razu, nie? Tak, To, co możemy tam kolega sprezentować chciał. slot. To chwilę potrwa, no bo ta ryba po zacięciu, ona wypływa ze stanowiska.
co jest bardzo dobre, no bo nie płoszy tych ryb w łowisku. No i tutaj powoli po prostu tą tyczkę, dla tych, co nie wiedzą, jak się tyczką łowi, no bo tu nie mam żadnego kołowrotka, muszę tą tyczkę cofnąć, no bo żyłki jest, widzieliście, metr plus tam kawałek nad spławikiem 1,5 metra, wędka ma 6 metrów, no nie musiałbym podnosić na pełnej gumie. Kiedyś tak właśnie wędkarze holowali, do tego może wrócę. Natomiast teraz przez ten boczny slot cofam wędzisko do topu, wędzisko tutaj odkładam, mam świetne takie coś do odłożenia. Czekaj Michał, tak zrobimy. O, ja wezmę podbierak, następny duży. No nic, dzisiaj ten duży podbierak będzie w grze. Zobaczcie, tu jest boczne wyprowadzenie. O, ja tam jak jest za dużo gumy by wystawało, to ja mogę tą gumę skracać tutaj. Skracać, łapię sobie w ręku i mogę już holować rybę w ten sposób. Chyba też duży jest, tak się mignął, pełnołuski na pewno. Tak, pełnołuski? Pełnołuski, Tylko tak. ogon miał taki. Wydaje mi się, że pełnołuski. Guma świetnie amortyzuje każde takie... Nie, masz rację. Widzicie, To Michał dobre ma oko. lepszy wzrok ode mnie. Ogon ma pełnołuski. Tak. Ogon ma piękny, bo teraz stanął na głowie. Trochę zabawy jest. Ja na siłę tej ryby też nie ciągnę. Czuję, że wędka jest mocna, więc daję radę. Mam nadzieję, że nie strzeli i Michałowi nie walnę z pławikiem w oko. Michał, okulary załóż. Grzyban się pyta, jak z linami w tym roku udało się coś połowić, czy nie było zasiadek linowych? U mnie nie było. Ja kurczę, no taki linowo słaby jestem, muszę się przyznać. Muszę kiedyś to nadrobić. Gdzieś okazjonalnie na te liny łowię. Nie mam takiego stałego łowiska, żeby pojechać i łowić liny. Kamil Grygier, dziękuję. Ziomek się pyta, czy pan Adam gra w Fishing Planet. O nie. Elwir Dziędziela, wracając do tematu tych linów, to we 3 tego dnia przebiliśmy 60 sztuk. Łowiłem na pellet feeder mieszanką pinki i kasterów na starej żwirowni. Piękne łowisko, granica Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego. Super. Hej ho, a w wypadku, gdy nie starczy gumy i trzeba nieco wydłużyć wędkę, to tam jest jeszcze jakaś dopałka, czy nic z tych rzeczy? No akurat przy tej wędce nie ma. No jak się ma długą tyczkę, to można tą gumę wydłużać. Natomiast tutaj jak ja wyholuję tą rybę, to wytłumaczę też jak można tutaj walczyć z tą rybą na tyczkę właśnie. No nie chcę dać sobie, tylko żebym mu główkę podniósł, to już będzie dobrze. Chyba mogłem ten mniejszy podbierak wziąć, by było wygodniej operować, ale... Jest jeszcze większy od tamtego, albo porównywalny. No kolejna duża ryba. Tym razem szybciej na matę, żeby mi tego zestawu nie zniszczył. Ktoś się pyta, do ilu kilo karpia można na tyczkę złowić? Ja największego złowiłem 15 kg miał. I to złowiłem go przy samym brzegu, na sam top. I to nie była tyczka karpiowa, więc... No, można naprawdę duże ryby na to łowić. Zaprezentuję rybę i ją wypuszczę. Też myślę, nie wiem, z 7-8 kg z tej półki, no. Stój. Dobra. Nie utopił się, całe szczęście. Kołka zrobił. Tak, Michał, ja tu zrobię takiego fikołka, tak. O, wędkę, ten podbierak odłożę. Chciałem pokazać. Ktoś zapytał, jaka jest możliwość walki z rybą, ile tej wędki i tak dalej. No bo ktoś może sobie, jak łowi karpie, to dokładnie wie, jak te karpie potrafią odjechać. Zestaw, zobaczcie, jest krótki. Top ma może 2 metry. Więc jak założę przynętę, tam do tego koszyczka nałożę to czym nęcę, mogę tą wędką wyjechać. Jeżeli ta ryba weźmie, to tutaj w wędzisku jest założony amortyzator. Guma się rozciąga
I ten amortyzator jest jeszcze, ja tego amortyzatora nie obcinałem, bo normalnie pewnie większość wędkarzy takich na przykład co w Anglii łowią, to oni sobie obcinają tutaj węzełek, wiążą i mają tu koniec gumy, tu im ten fragment nie sterczy. Natomiast polscy wędkarze, no, którzy łowią większe ryby zazwyczaj niż się łowi na Wyspach Brytyjskich, to ja się od polskich wędkarzy, którzy łowią karpia, jest grono takich wędkarzy, co robią to bardzo świetnie, oni zawsze pozostawiają sobie odcinek takiej gumy. Tu jest ponad metr, w wędce jest około 2 metry, więc zobaczcie, jak ta guma jest taka, no to ten koralik jest zablokowany, ale jeżeli guma się rozciągnie, to ten koralik luźno się po tej gumie przesuwa, więc jeżeli będzie ostro ta ryba odjeżdżać, no to skorzysta też z tej gumy, a ta guma ma rozciągliwość około 7 razy, czyli 3 metry do 20 paru metrów, plus wędka, to jestem w stanie walczyć z tą rybą, powiedzmy, w promieniu 25-30 metrów od brzegu. Także to naprawdę wystarczy, żeby wyholować bardzo dużą rybę. Chyba temat wyczerpałem. No. Jak na razie łowię na kukurydzę. Ta kukurydza wydaje się dobra, więc nic nie zmieniam. Na tą kukurydzę też, jak widzieliście, skubią płoteczki, ale między nimi wpływają i dziobią karpie. Nęcenie proste. Luźno do kubeczka, tak tylko delikatnie ugniatam. Tam mam znacznik na drugim brzegu, żebym mniej więcej wiedział, gdzie łowić. Ojej, troszkę zawiało. No dobra, jest ok. Czy ja o czymś mówiłem i przerwałem w czasie holu tej ryby, czy wyczerpane zostały tematy? A masz pytania? Nie, na razie nie mam. Myślę, że będziemy zaraz kończyć tego live'a i powracać do kręcenia filmu. Tak jak mówiłem, takie to dzisiaj trochę spontaniczne, bo tak w sumie nie wiedzieliśmy, czy damy radę go zrobić, czy nie damy rady go zrobić. Tak, jak padła decyzja, to tutaj jeszcze deszcz szalał w najlepsze. Szalał deszcz. A teraz już jest... No jest ok i chyba już będzie ok do końca dnia, no przynajmniej tak miało być. Ale tam zobaczcie, z tyłu dalej się kłębi. Ja myślałem, że te syreny co wyły, to naprawdę mogły wyć, bo to wiesz, gdzieś tu miasto jest niedaleko i naprawdę mogło wyć no, na coś. Nadarzyn jest niedaleko. Tak, mogło wyć na coś, żeby się ludzie pochowali, nie? No i tutaj takie coś dziwnego się kłębiło, tak jak miałaby się trąba jakaś robić, no. Potem poczytam sobie, że coś się wydarzyło. No, oby nie. Dobra, słuchajcie, jeżeli nie macie żadnych pytań, no to my się z Wami serdecznie żegnamy. Życzymy Wam dalej miłych wakacji. Poczekaj, Łukasz Mazur jeszcze pisze: cześć panowie, chciałem jeszcze raz podziękować za wygrany fotel. Nie wiem czemu Messengery nie mogą wysłać wiadomości do Was. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Łukaszu, niech się sprawuje. Tak jak widzicie, można u nas wygrać fajne rzeczy. Tak, no bardzo się cieszymy, że pan Łukasz się cieszy i to oznacza, że dobrze obstawił masę ryby, tak? Tak Bo to jest. z karasiem tak, było, tak, to było z tak? karasiem, no. Edyta Czapro jeszcze pisze: był Pan kiedyś na łowisku ranch nad jeziorkiem? Kurczę, chyba nie. Chyba nie byłem. I ziomek się jeszcze pyta: Ignition czy Dura? Ja myślę, że Dura to jest taka seria, która będzie no tak jakby zastępowała serię Ignition, więc to jedne i drugie świetne wędziska są. Tu nie będzie błędu używać jednego i drugiego. Dobra cena w porównaniu cena-jakość, to współczynnik jest super. I mam jeszcze pytanie: jakie wymiary tego kosza? Tego głębokiego? To są chyba 24 cale z tego co pamiętam. To jest największy z tych Carp XS, Michał, wiesz? Bo No tam i- obok dla porównania jest najmniejszy, Nazywałem, no. 18 chyba, a to jest chyba 24. Dobra. Dziękujemy za aktywność standardowo. Wybaczcie nam, że tym razem tak krótko, ale dobre i to. Tak, bardzo dziękujemy, ale ostatnio rybek jakoś się nie udawało na live złowić, a teraz było grubo. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia.